Playlista Wiatr ze Wschodu przedstawiała głównie wydarzenia związane z Rosją Romanowów. Natomiast tematyka playlisty Wiatr z Zachodu dotyczyła będzie krajów na zachód od Polski, między innymi Stanów Zjednoczonych. Serdecznie zapraszam do pierwszego odcinka playlisty Wiatr z Zachodu pod tytułem Własność prywatna. 177 lat temu, w lutym 1848 roku, wydany został w Londynie Manifest Partii Komunistycznej, napisany przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Manifest był deklaracją programową Związku Komunistów, czyli niemieckiej partii komunistycznej. Deklaracja niemieckich komunistów zaczyna się słowami: widmo krąży po Europie, widmo komunizmu, a kończy: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. No cóż, powstaje pytanie, kto z Państwa naprawdę czytał dzieło Marksa i Engelsa? Myślę, że niewielu, gdyż takie rzeczy są bardzo ciężkostrawne. Dlatego też rodzą się pytania, kto i w jakim celu faktycznie interesował się komunizmem czy socjalizmem? Czy jego zainteresowania miały charakter czysto ideologiczny? Czy może istniała głębiej ukryta tajemnica, czekająca na swoich odkrywców? Najciekawszy jest fakt, że pomimo upływu 177 lat hasła komunizmu czy socjalizmu są dalej głoszone przez wielu polityków na całym świecie. Jak wspomniałem w playliście Wiatr ze Wschodu, przyczyną upadku carskiej Rosji byli czerwoni komuniści, działający na zlecenie żydowskiego gangu Nowego Porządku Świata. To komuniści zamordowali w bestialski sposób całą rodzinę Romanowów. Dlatego też zanim zajmiemy się odpowiedziami na pytania, skąd wziął się komunizm, kiedy powstał i kto go wymyślił, przyjrzymy się jego definicji. Jedna z najprostszych definicji komunizmu brzmi: komunizm to polityczna i ekonomiczna ideologia, mająca utworzyć społeczeństwo. Punkt pierwszy. Pozbawione ucisku i wyzysku klasowego. Punkt drugi. Oparte na braku własności prywatnej. Marksiści dodają do tej definicji kolejne dwa punkty. Punkt trzeci. Kolektywna własność środków produkcji. Punkt czwarty. Wspólnotowy podział dóbr. Jednym słowem, w społeczeństwie stworzonym w duchu komunistycznym wszyscy są równi i podział klasowy nie istnieje. Brak jest własności prywatnej. Środki produkcji należą do wszystkich obywateli. Wszystkie dobra mają być równo podzielone. W postulatach komunistycznych przebija się twierdzenie, że wszyscy są równi. Do wszystkich należą środki produkcji i na dodatek wszystko ma być równo podzielone. Są to jedne z największych kłamstw komunizmu, gdyż nie są zgodne ani z prawdą, ani z naturą ludzką. W realnym świecie równość nie istnieje. Każdy jest inny i na tym polega właśnie piękno i prawda dotyczące rodzaju ludzkiego. Ale komuniści nie chcą tego zaakceptować i dążą do utworzenia świata robotów. Mało tego, komuniści chcą odebrać ludziom całkiem naturalne i pożądane pragnienie posiadania czegoś na własność, a więc własności prywatnej. Jednym słowem, komunizm jest utopią. Według oficjalnej historii komunizm utopijny powstał w XV wieku i obejmował tylko punkt pierwszy i drugi, czyli równość wszystkich i brak własności prywatnej. Natomiast w XIX wieku powstał komunizm anarchistyczny,
który dodatkowo dorzucił postulat zniesienia instytucji państwa. Zgodnie z manifestem komunistycznym Karola Marksa z 1848 roku, komunizm to osiągnięcie bezklasowego społeczeństwa na drodze rewolucji. Natomiast w wydaniu Włodzimierza Lenina komunizm wymaga: punkt pierwszy, utworzenia partii komunistycznej, punkt drugi, wprowadzenie zasad centralizmu demokratycznego, punkt trzeci, dyktatury proletariatu na drodze rewolucji. Zarówno Marks, jak i Lenin podkreślali konieczność wywołania rewolucji. Jednakże Lenin, w przeciwieństwie do Marksa, chciał stworzyć jedną klasę, a mianowicie proletariat, który ma rządzić światem poprzez dyktaturę i centralizm demokratyczny. Owa klasa miała jednak działać tylko w jednej partii komunistycznej. Obaj ideologowie zupełnie zapomnieli, że społeczeństwo ludzkie to nie gromada robotów bezmyślnie wykonujących wszystkie polecenia dygnitarzy komunistycznych. Wkrótce po komunizmie pojawił się socjalizm. Co to jest socjalizm i czym różni się od komunizmu? Oficjalne źródła twierdzą, że socjalizm jest lewicową ideologią, mającą mniej radykalny charakter od komunizmu. Różnica ideologiczna pomiędzy socjalizmem a komunizmem polega na tym, że socjalizm nie akceptuje rewolucyjnych metod walki oraz jego wprowadzenie ma być powolną ewolucją w stronę bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Jednym słowem, cele komunizmu i socjalizmu pozostają niezmienione, jednakże ich metody są różne. Wprowadzenie komunizmu polega na gwałtownej walce rewolucyjnej, natomiast socjalizm to powolna ewolucja społeczeństwa ludzkiego, opartego na równości i sprawiedliwości społecznej, które są z natury utopijne z prostej przyczyny: ludzie to nie roboty. Kraje, które współcześnie określają się jako państwa socjalistyczne, to Kuba, Chińska Republika Ludowa, Laos, Korea Północna i Wietnam. W wielu innych krajach, jak i w Parlamencie Europejskim, istnieją partie komunistyczne. Czy ideologia komunizmu była dobra dla ludzi? Reżimy powołujące się na ideologię komunizmu spowodowały śmierć według różnych szacunków od 65 do około 94 milionów ludzi. Oto dwa proste wnioski z przytoczonych informacji. Wniosek pierwszy. Komunizm jako utopijna ideologia spowodował wiele nieszczęść i zbrodni, zamiast doprowadzić do szczęścia i dobrobytu ludzi. Wniosek drugi. Cele socjalizmu, które są zbieżne z postulatami komunizmu, nie wróżą żadnej świetlanej przyszłości i różnią się tylko metodami do osiągnięcia celu. Skoro obie ideologie są praktycznie niemożliwe do zrealizowania, a jedna z nich, czyli komunizm, doprowadziła do masowego ludobójstwa, można zadać pytanie, skąd one się wzięły? Czy wymyśliła je jakaś chora wyobraźnia? Czy może przez przypadek ktoś wymyślił taką koncepcję? A może jednak to nie przypadek ani chora wyobraźnia, ale celowe działanie realizowane według jakiegoś diabolicznego planu? Serdecznie zapraszam do internetowej księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, która została założona 1 stycznia 2026 roku. Aby wejść do księgarni, wystarczy w wyszukiwarce Google wpisać jedno słowo: zamazaneobrazy.pl.
książki oferowane w księgarni autorskiej Zamazane Obrazy nie są dostępne w żadnej innej internetowej księgarni w Polsce, zachowując swoją autentyczność i unikalność. Zapraszam do księgarni i zakupów. Pozdrawiam, autor. Na tym zakończę odcinek pierwszy, w którym opowiedziałem o różnicy pomiędzy komunizmem a socjalizmem. Serdecznie zapraszam do odcinka drugiego pod tytułem Wtajemniczeni.